Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na wiadomości. Moskwa wyglądała dziś jak wymarłe miasto patrolowane przez tysiące milicjantów. Organizatorzy prodemokratycznych demonstracji liczyli na udział w nich około 1 miliona osób, jednak wielu mieszkańców Moskwy zostało w domach w obawie przed wybuchem zamieszek. Zgromadzeni na 2 wiecach około 100 000 osób domagali się władzy dla narodu, a nie dla partii. Przemawiając przed MSZ-em historyk Jurij Afanasiew oświadczył, że władze usiłowały zastraszyć organizatorów demonstracji. Inni wskazywali na różnice w warunkach życia robotników w Związku Radzieckim i na Zachodzie. Krytykowali politykę gospodarczą władz, jak mówiono, politykę pustych półek sklepowych, a także marną opiekę zdrowotną oraz niskie zarobki. Nasz kraj jest najbiedniejszym państwem w Europie, powiedział jeden z demonstrantów. Na wiecach najwięcej widać było flag niezależnych ruchów proreformatorskich, w tym także frontów ludowych rosyjskiego i ukraińskiego. Milicja, choć obecna, nie interweniowała. Wiece na rzecz demokracji odbyły się też w 30 innych miastach Związku Radzieckiego. Wyniki są jednoznaczne. Litwa opowiedziała się za niepodległością. Pierwsza tura wyborów wyłoniła 90 ze 141 członków nowego parlamentu republiki. 71 z nich, czyli prawie 80%, to ludzie popierani przez Sajudis. Na 10 marca zapowiedziano drugą turę. Sajudis jest pewien zwycięstwa co najmniej kilkunastu swoich kandydatów. Co da tej organizacji ponad 2/3 mandatów w nowej Radzie Najwyższej. W nowym litewskim parlamencie już teraz 22 mandaty zdobyła Litewska Partia Komunistyczna. Miejscowa organizacja KPZR, o której mówi się, że nie powinna funkcjonować w niepodległym państwie, uzyskała 7 mandatów. Rada Najwyższa Republiki już wkrótce powoła nowy rząd, najprawdopodobniej koalicyjny. Litwa dokonała swojego wyboru. Wiele jednak zależy od reakcji radzieckiego centrum. Nie chcemy germanizować Europy, lecz europeizować Niemcy, oświadczył szef zachodnio-niemieckiej dyplomacji Hans-Dietrich Genscher. Dodał też, nie mamy żadnych roszczeń terytorialnych wobec naszych sąsiadów. Chcemy żyć w granicach, które mamy dzisiaj. Po kilkunastu godzinach rozmów w Camp David prezydent Bush i kanclerz Kohl wystąpili wspólnie na konferencji prasowej, ale złożyli osobne oświadczenia o rezultatach rozmów. George Bush powiedział, że do zjednoczenia Niemiec może dojść wcześniej, aniżeli się spodziewał. Przyszłe Niemcy pozostaną pełnym członkiem NATO, włącznie z jego militarną strukturą. Wschodnia część Niemiec będzie miała specjalny status militarny. Kanclerz Kohl oświadczył, że Niemcy rozumieją niepokój sąsiadów w sprawie granic. W tej sprawie wypowiedzą się zjednoczone Niemcy i ich parlament. Większość pytań dziennikarzy dotyczyła stabilności granic Polski. Niezbyt jasne odpowiedzi Kohla skłoniły prezydenta Busha do złożenia zapewnienia, że Stany Zjednoczone uznają granice w Europie, w tym obecne granice Polski. Prezydent oświadczył także, że Polska nie jest wprawdzie uczestnikiem konferencji 2+4, ale uruchomione zostaną mechanizmy konsultacji z zainteresowanymi państwami, w tym z Polską. Demonstracja na praskim moście Karola przeciwko obecności wojsk radzieckich w Czechosłowacji. Tymczasem pierwsze jednostki szykują się już do wycofania. Zgodnie z podjętymi ustaleniami do końca czerwca wyjedzie ponad 73 000 żołnierzy. Wycofywanie zakończy się w przyszłym roku. Od dziś Rio de Janeiro niepodzielnie opanowały tancerki. Oraz, co jest pewnego rodzaju nowością, tancerze. Przez najbliższe dni oglądać będziemy ferię barw w rytmie brazylijskiej samby. Na mamuciej skoczni w norweskim Vikersund udało się wreszcie przeprowadzić Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Zwyciężył Dieter Thoma z Republiki Federalnej Niemiec przed Finnem Matti Nykänenem i Jensem Weissflogiem z NRD. W pierwszej serii Thoma i Nykänen mieli po 171 metrów, w drugiej skoczek z Lepenu uzyskał 165, Fino 10 metrów mniej, a Weissflog 170 metrów, ale strat nie zdołał już odrobić. Polacy w Vikersund nie startowali. 20 stopni w Tarnowie to najwyższa temperatura dziś w południe i również najwyższa zanotowana w tym miesiącu. Od jutra jednak zmiana pogody. Zapowiada się więcej chmur, możliwe są lokalne opady deszczu i również nieznaczny spadek temperatury. I to wszystko o wiadomościach. Za nami pół godziny. Dziękuję. Do zobaczenia.